Buenas noches, dobry wieczór, bo pewnie oglądacie to po południu, wieczorem. Drugi odcinek z Hiszpanii, z słonecznej Gran Canarii. Akurat nas jeździ i pewnie bardzo słychać. O właśnie, Piastę. Witam Was bardzo serdecznie. W tych oto pięknych okolicznościach przyrody zapraszam Was na dzisiaj odcinek recenzencki. Recenzencki, bo jak pewnie już po tytule się domyślacie, okulary. Okulary Alba Optics. Od 2 lat już na nich jeżdżę. Od 2 lat już w nich jeżdżę. I od 2 lat, tak, to już drugi rok, kiedy mają okazję testować je dziewczyny na naszych obozach. Dziewczyny były tutaj ze mną na obozie przez tydzień. Teraz ja zostałam, żeby troszkę sobie odpocząć, pourlopować. No i postanowiłam, gdzie jak nie tutaj, nagrać właśnie trochę odcinek podsumowujący te 2 lata jazdy w Albie, podsumowujący moje wrażenia jazdy w tych okularach, ponieważ no, jeżdżąc przez te 2 lata naprawdę miałam okazję wypróbować je w bardzo różnych warunkach, od mega słonecznych, tak jak widzicie tutaj, po deszczowe, po bardzo trudne warunki oświetleniowe, po jazdę w nocy. Także zapraszam dzisiaj na podsumowanie i na może przedstawienie Wam marki, bo pewnie bardzo wiele osób nawet nie słyszało o tych okularach. Także dzisiaj w tak pięknych okolicznościach przyrody opowiem Wam trochę o modelu Delta, czołowym modelu, myślę głównym modelu marki Alba Optics. No i mam nadzieję pokazać Wam trochę jeszcze przecudnych widoków z Gran Canarii i wysłać trochę słońca. Zapraszam do oglądania. Chwila przerwy, więc i chwila na opowiedzenie w ogóle o marce. Alba Optics to jest włoska marka, która powstała we Włoszech. Została założona przez 2 chłopaków, którzy stawili sobie za cel wzięcie klasycznych oprawek okularów z lat 80., 90. i tchnięcie w nich nowego życia. No i tak właśnie powstał pierwszy ich model. To jest właśnie Delta, z takimi charakterystycznymi, na pewno kojarzycie ten kształt oprawek. Bardzo zależało im na tym, żeby to właśnie produkcja była we Włoszech, ponieważ no wiadomo, Włochy, Mekka kolarska, również bardzo słynąca z produkcji w zasadzie też okularów. Bardzo zależało też twórcom na tym, aby ta produkcja tych okularów była w zgodzie z najnowszymi standardami, również w zgodzie ze środowiskiem. No i tak zaczęli działać i w sumie całkiem fajnie rozwinęła im się ta firma. Okulary Alby można spotkać już na nawet chyba wielkich turach, jeżeli dobrze kojarzę. Alba wspiera różnych sportowców, wspiera osoby takie jak ja, aktywne kolarsko, aktywne fizycznie, starające się wpływać na rozwój kolarstwa. W moim przypadku przede wszystkim kobiecego. No i ja przyznam, że po tych 2 latach jazdy w okularach, nawet już to, że jeżdżę w tych okularach przez 2 lata, świadczy chyba o tym, na pewno świadczy o tym, że te okularki całkiem fajnie się sprawdzają, całkiem dobrze się w nich jeździ. No bo nie jeździłabym w czymś, co mi nie pasuje, co jest niewygodne. A nie dość, że dobrze działa, to oczywiście, mam nadzieję, widzicie, dlatego się tutaj tak kręcę, że też i całkiem fajnie wygląda. Jak wiadomo, rzeczy, w których chodzimy, które nosimy, muszą nam się też podobać. To jest też bardzo ważny element. Także mamy tutaj do czynienia z włoską marką, z wysokim poziomem stylu, o, może tak. I co, aż jak tu jest pięknie, ciężko tu się skupić na mówieniu. Jadę dalej.
Ale sztos! Trasa na Chirę na gravelu odblokowana. Od następnego obozu jedziemy to. Ależ tu jest pięknie. Jak zwykle zachwycam się tymi miejscami, ale tu nie da rady inaczej. Ale tak naprawdę zatrzymałam się, żeby powiedzieć kilka słów o ramce. To, że w ogóle zdecydowałam się na okulary Alby, to wynik tego, że mają bardzo specyficzny kształt i bardzo fajną ramkę. W większości okularów mam problem z tym, że są dla mnie za duże. Ja mam wąską twarz, małą twarz. No i większość okularów dla mnie jest za szerokich. Wyglądam no dość dziwnie w nich. No i jak założyłam Alby, no to doszłam do wniosku, że całkiem fajnie leżą. Mają bardzo fajną tą płaszczyznę zagięcia i nie są dla mnie za szerokie, przez co całkiem, myślę, dobrze w nich wyglądam. To już musicie też wyocenić. Mi się podoba, dla mnie się podoba. No i co? No ramka jest też bardzo fajna pod tym względem, że ma specyficzny kształt tutaj, dzięki czemu z większością, z wszystkimi moimi kaskami bardzo dobrze się zgrywa, nie koliduje z paskami, bardzo dobrze to wspólnie działa, a to też różnie bywa z okularami. Jak dla mnie tutaj te okulary załamują się, mają tutaj też bardzo dobrą krzywiznę, dzięki czemu bardzo fajnie leżą na mojej głowie i bardzo fajnie są dopasowane, są stabilne, nie latają. Teraz mam troszkę luźniejszy kask, ale okulary są stabilne, nie latają, układają się bardzo fajnie tutaj na głowie. Czasami zdarzało mi się, jeżeli miałam założone noski, bo to ważne, mamy tutaj noski, które mają dwie wielkości. Niestety nie możemy nosków regulować, nie są one w żaden sposób zakrzywialne, nie są formowalne. Możemy zadecydować jedynie sobie o wielkości noska. I ja z racji tego, że jak się uśmiecham, to często kolidują mi tutaj szkła, to wybrałam sobie takie większe noski, one są chyba azjatyckie i dzięki temu okulary jak z większymi noskami mniejsze sprawiały, że tutaj odciskały mi się szkła, co było no, nieprzyjemne. Natomiast już te większe sprawiają, że mam tu odpowiednią odległość. Wracając do ramek, kształt bardzo specyficzny. Myślę, że kojarzycie ten kształt. Producent mówi, że wykonane są one z połączenia nylonu i włókna węglowego, przez co mają być wytrzymałe i nie pękać. To ma znaczenie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. No i druga rzecz, mają być lżejsze. Mają być lżejsze od tradycyjnych materiałów, z których wykonywane są okulary. Okulary, jeżeli dobrze pamiętam, jeszcze zważę i podam na blogu dokładną wagę. Jeżeli dobrze pamiętam, ważą około 30 gram. Szkła mamy wymienne, ale o szkłach myślę, że będę mówiła jeszcze trochę później. Może nawet już w hotelu, jak będę miała całą walizkę okularów, które są testowe, są testowane przez dziewczyny na naszych obozach, no bo tam będzie łatwiej powiedzieć o różnych rodzajach szkła, ponieważ używam tutaj też fotochromów. Tyle jeżeli chodzi o ramkę, tyle jeżeli chodzi o piękne widoki. Kolejny punkt recenzji już w innym miejscu, myślę, nad zbiornikiem. Nawet można włożyć okulary za pomocą, jak widać, jednej ręki. No i oczywiście, jeżeli macie kaski takie, do których można wkładać sobie tutaj okularki, to one też bardzo fajnie ze sobą pasują. Przekręcamy je. Czy ja dam radę teraz to włożyć? Uwaga. Bardziej mi kask dzisiaj lata. Raczej nie spadają, także są stabilne, można sobie je trzymać ale zazwyczaj wchodzą mi trochę głębiej. Nie wiem, co tutaj źle zrobiłam. Alba Optics. Jadę. Następny punkt w innym miejscu. No i piękny teneryfowy cypek. Idę. Ależ dzisiaj sztos pogoda. Ale chmurki trochę tam na Teneryfce.
tak sobie sprawdzamy dzisiaj trasę na Cirę gravelową. Złoto. W bidonach sucho. 20-30 km podjazdu. Na Google zero knajp, ale co? Mówiłam, że musi coś być. Lokalesi muszą mieć swoje miejsce, gdzie się spotykają. Nawet można płacić kartą. No złoto, złoto. Hiszpania. Cudo. La. No przepiękne to było. Kanapeczki zjedzone. Jesteśmy uratowane, woda jest. Można wracać. Trasa szutrowa sprawdzona. Cudnie. Jeszcze tylko o okularach wam tu opowiadam więcej zaraz. Słońce zaczyna chylić się ku zachodowi. Będziemy zaraz tam zjeżdżać pięknymi szutrami, a potem znakomitym asfaltem aż do morza. A przyciemniające się słońce to idealny moment na to, żeby powiedzieć coś o szkłach. Teraz pokazuję wam szkła, jedne z których właśnie korzystam tutaj na Gran Canaria. To są szkła lustrzane i to jest nazwa tych szkieł Cielo. To są takie niebieskie szkła lustrzane, które pochłaniają bardzo dużą ilość niebieskiego światła. Tutaj na Gran Canaria znakomicie się nadają. Ja generalnie w Polsce jeżdżę w fotochromach, ponieważ uważam, że zawsze mi jest za ciemno w takich tradycyjnych szkłach w kategorii trójki, bo najczęściej do trójki szkła są tak ciemne, że to jest kategoria 3. Dużo by tu opowiadać, ale mam nadzieję, że orientujecie się w kategoriach. Takie ciemne szkła ja używam tylko właśnie na Gran Canaria, tylko w otwartych terenach, tylko w miejscach. Mało jeżdżę na szosie, dużo jeżdżę w lesie, więc też te szkła zazwyczaj wolę mieć trochę jaśniejsze. No i dlatego przede wszystkim głównie w Polsce jeżdżę w szkłach fotochromatycznych, a tu na Gran Canaria właśnie często wykorzystuję te szkła typowo przyciemniające, typowo mocno zaciemniające. Tam jest chyba 86% pochłaniania tego światła niebieskiego i naprawdę sprawdzają się te szkła tutaj znakomicie. Oczywiście też jak cały czas specjalnie się kręcę, żebyście widzieli, że też bardzo fajnie wyglądają. Jeżeli chodzi o te szkła klasyczne i również te fotochromatyczne, to mamy 9 ich kolorów, 9 rodzajów plus 3 fotochromy i właśnie tak jak mówiłam, moje są takie z poświatą niebieską, są z różnymi też poświatami i też z różnym stopniem pochłaniania tego światła. To dostosowuje się do warunków właśnie, w jakich się jeździ. Są tam też takie szkła, które pomagają w takich gorszych warunkach pogodowych, gdy jest zachmurzone niebo, gdy jest ciemno. No generalnie tutaj już zapraszam na stronę, żeby zapoznać się tam z tymi szkłami, z tymi kolorami, z tym, co one nam tam dają. Ja, tak jak mówiłam, mam tutaj ze sobą 2 rodzaje szkieł. Głównie używam tych ciemnych, przyciemniających i drugie fotochromy. Dzisiaj trochę żałuję, że nie wzięłam fotochromów, ponieważ obawiam się, że zjeżdżając będzie już troszkę ciemno i końcówkę zjazdu możemy robić po ciemku, no i wtedy już dla mnie te ciemne szkła się nie sprawdzają. Mogłabym wziąć ze sobą fotochromy, ale dzisiaj tak liczyłam na to, że jednak będzie cała trasa w tym słońcu. Jeżeli chodzi o fotochrom znowu, to mamy tam w przypadku Alby mamy 3 rodzaje fotochromu. Taki klasyczny, chyba ściemniający się do szarego, taki BTL i FTL. BTL to taki z taką zieloną poświatą, a FTL z taką różową, fioletową poświatą. One też różnią się trochę znowu stopniem rozjaśnienia. Ja używam obydwu i z obydwu jestem strasznie zadowolona. Bardzo wiele razy zdarzało mi się jechać w ultramaratonach w nocy, w trudnych warunkach oświetleniowych po ciemku, mimo tego, że te szkła nie rozjaśniają się zupełnie do zera, ponieważ są osoby, które może nie wiedzą. Szkła fotochromatyczne to są takie, które reagują na warunki
jakie mamy, czyli jak jest dużo słońca, to się bardzo przyciemniają, jak jest mało słońca, to się rozjaśniają. No i to jest najlepszy pomysł i najlepszy patent i dlatego jeżdżę w Albie, ponieważ Alba ma 3 rodzaje takich szkieł i ma szkła, które są trochę lustrzane. Co niestety wpływa na to, że właśnie nie rozjaśniają się do końca, ale ten poziom rozjaśnienia jest tak mocny, że naprawdę na ultramaratonach, wszędzie, gdy zdarzają mi się jakieś night ride'y, to zawsze w tych szkłach jeżdżę i jeszcze nie miałam żadnych negatywnych odczuć z tym związanych. Naprawdę bardzo komfortowo, bardzo dobrze się jeździ. Czego nie można powiedzieć o wszystkich okularach, więc zwracajcie na to uwagę, wybierając szkła fotochromatyczne. Szkła fotochromatyczne pokażę Wam jeszcze we wstawce, którą będę kręciła już jak zjedziemy na dół, jak pokażę Wam cały zestaw okularów, które mam, też różne inne modele i właśnie też szkła. Na tą chwilę, no tak jak mówię, fotochromy, jeżeli jeździcie po Polsce, jeżeli jeździcie po lasach, fotochromy z Alby to naprawdę jest bardzo fajna rzecz, warto polecenia. Rzecz, o której też warto jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o szkła, no to tutaj mamy całkiem łatwo wymieniające się te szkła. Można sobie zmieniać, można kupić jedną ramkę i różne szkła, można kupić różne ramki, można się bawić kolorami, to też jest super sprawa, jeżeli ktoś ma trochę więcej pieniążków i chce szaleć swoim wyglądem, chce ładnie wyglądać, do każdej koszulki mieć na okulary, to też tak można. I co? Producent mówi, że szkła są wykonane z takiego tworzywa, które ma być odporne na zarysowania, oczywiście na pęknięcia, ma być odporne na zapalcowania, na wodę. No i tu ja powiem szczerze, że z tym zarysowaniem to jest różnie. Ja oczywiście używam tych okularów, to nie jest tak, że chucham i dmucham na nie i strasznie bardzo o nie dbam, więc może to jest też ta kwestia, ale jednak zdarza się, że te okulary gdzieś tam mi się zarysują, tutaj gdzieś coś nie uważam i na to warto zwrócić uwagę, jeżeli będziecie z nich korzystali, to trzeba być ostrożnym. Tanie nie są te okularki, o cenie powiem gdzieś tam pewnie na końcu. Tanie nie są, dobre szkła, dobrej jakości, więc warto na nie uważać i wydaje mi się, że jednak są delikatne. Jest to jednak delikatność. Jeżeli chodzi o palcowanie, spływanie wody, co tu mogę powiedzieć? Ja czyszczę okulary bardzo często zwykłym płynem do mycia naczyń i zimną wodą. Następnie używam ściereczek tych z mikrofibry, takich zwyczajnych, kuchennych i to w ten sposób najlepiej dba się o okulary. No i faktycznie te szkła całkiem dobrze się sprawują, całkiem, nie wiem, ciężko mi powiedzieć właśnie, czy dużo mniej się palcują niż inne. To jakoś tak, nie jest mojej... Nie będę Wam tutaj ściemniać, nie będę nic wymyślać. Ja jakoś tego nie odczuwam, czy to się bardziej palcuje, czy mniej. Mi się często okulary palcują. Jeżdżę, zakładam je, ściągam i tak po prostu jest. Warto wozić ze sobą też ściereczkę nieraz, żeby o nie zadbać. I co je parowanie? Bardzo dobrze się wentylują, jeżeli się jedzie, jeżeli utrzymuje się jazdę, to ten wiatr, powietrze gdzieś tam je przewiewa. Tym bardziej, jeżeli ma się te większe noski. Natomiast kwestia tego, że w momencie, kiedy się zatrzymujesz, są trochę wilgotne warunki, to już faktycznie jak stoi się, to te okulary parują. Co zrobić? Tu mamy zabudowane blisko wszystko siebie, więc wydajemy ciepło, oddajemy swoje ciepło, więc to wszystko paruje. Natomiast od razu w momencie, kiedy startujemy, to są 2-3 sekundy, jeżeli te szkła się przewietrzą i od razu jak gdyby kończy się problem z tym, że są zaparowane. Jeżeli chodzi jeszcze, wracając do fotochromów, o szybkość ściemniania i rozjaśniania się w trakcie jazdy, właśnie w lesie, przeskakiwanie z lasu na jakąś otwartą przestrzeń, bardzo szybko to się dzieje. Naprawdę rozjaśnienie i ściemnienie. Tak naprawdę bardzo dużo dziewczyn, które testowały te okulary w trakcie naszych jazd, czy po Kaszubach, czy nawet tutaj właśnie, chociaż tutaj testowały te ciemne, natomiast w Kaszubach, w polskich destynacjach, na Suwalszczyźnie, to też często dziewczyny mówiły, że one jak zakładają te okulary, to potem w ogóle zapominają, że je mają. I na przykład myślą sobie, cały czas widzę normalnie, a świeci słońce, nie? I nieraz mówię, to teraz ściągnij sobie te okulary i zobacz, jak bardzo one są przyciemnione. I jak ściągają te okulary i patrzą, i po prostu nie dowierzają, że te okulary są tak ściemnione. A potem gdzieś tam są w cieniu, w lesie i też w tym momencie te okulary się rozjaśniają i też jest jakaś rozmowa na temat okularów i też proszę, żeby sobie ściągnęły, żeby zobaczyły, jak w tym momencie te okulary są rozjaśnione. Jaka to jest różnica. Także jak dla mnie fotochromy z Alby
zdecydowanie okejka, polecam, jeżdżę. Całkiem fajnie to się sprawuje, super fajnie to się sprawuje. Czasami mam problem z takimi, jeżeli jakieś słońce dziwnie pada, na przykład w tej chwili, to czasami pojawiają się jakieś takie blinki, pojawiają się takie ekspresy, nie wiem jak to dokładnie powiedzieć, trochę to przeszkadza, to pojawia się w takich specyficznych warunkach, kiedy właśnie słońce już jest nisko, prześwituje, albo czasami w nocy, kiedy jakoś inaczej światło pod jakimś dziwnym kątem zaświeci w te okulary, no to czasami gdzieś tam widzę, że pojawiają mi się takie artefakty, nie wiem jak to ująć, ale jakby to nie jest jakiś problem taki, który sprawiałby, że źle, dyskomfortowo czuję się w tych okularach. Po prostu to się czasami pojawia. Wydaje mi się tak jak w innych podobnych okularach tego typu. Jeżeli macie jakieś swoje spostrzeżenia, to też może podzielić się. Jeżeli jeździcie w Albie, to warto się podzielić, jeżeli wy macie jakieś spostrzeżenia na temat szkieł. Rozgadałam się strasznie długo, 10 minut na temat gadania o szkłach. Chyba faktycznie to słońce zaraz się ściemni, będę jechała jak ślepa. Także kończę na razie i chyba widzimy się już dopiero w domu, chyba widzimy się już dopiero na dole, gdzie pokażę wam właśnie wszystkie inne okularki, które mam do testów, jak wyglądają kształty, co można wybrać. Lecę. No i szybka teleportacja nad ocean, który mam nadzieję słyszycie bardzo intensywnie, ale mam nadzieję też, że będziecie słyszeć mój głos mimo wszystko. No nie mogłam tego nie zrobić, musiałam spróbować tutaj nagrać zakończenie odcinka, ponieważ cały ten odcinek jest mocno Gran Kanaryjski. No to na koniec jeszcze trochę widoku oceanu, trochę szumu, wiatru, no i kilka słów na temat tego, co ja tutaj mam za cuda. Tak jak już mówiłam wam wcześniej, w trakcie wszystkich naszych kampów
polskich i wybranych zagranicznych dziewczyny mają możliwość testowania różnych okularów. Zazwyczaj dostajemy właśnie taki set okularów, za co bardzo dziękujemy Bikeres w Krakowie, sklepowi Bikeres w Krakowie, który jest jednocześnie dystrybutorem Alba Optics. Bardzo fajnie jest móc spróbować fotochromów, móc spróbować różnej jakości szyb właśnie w różnych zmiennych warunkach pogodowych. Udało nam się to też tym razem na Gran Canaria. No i co? Chciałam Wam tylko pokazać, co tutaj mamy, bo mamy przede wszystkim głównie modele Delta. To jest ten model właśnie, którym ja jeżdżę, ten najbardziej klasyczny, ten pierwszy model okularów. A oprócz takiego modelu klasycznego mamy też Lei w wersję Delta, w wersji właśnie Lei. Ona ma nieco mniejsze szkła, nieco krótsze, dzięki czemu właśnie tutaj są bardziej wycięte i nie ma tego problemu, o którym mówiłam też, z dotykaniem policzkami szkieł. Tutaj akurat w tym zestawie testowym niestety nie mam Delty Lei, ale mam też pewien mniejszy model Mantra, trochę mniejsze. Jak widać też tutaj mamy z takimi mocnymi szkłami, tutaj w odcieniu zabarwie takim czerwonym, lustrzane. Znakomicie tutaj też się nadawały na Gran Canaria, na te przepiękne skały. One znakomicie oddawały kontrast tutejszych skał. Mamy, tak jak mówiłam wcześniej, możliwość wyboru różnego rodzaju oprawek i tu jest na przykład Delta z różnokolorowymi oprawkami i również ze szkłem takim z czerwonym zabarwem. Te szkła mają przede wszystkim powodować, że jest mocniejsza ostrość, jest mocniejszy kontrast i dzięki czemu dużo przyjemniej się przez nie patrzy, może nie przyjemniej, ale komfortowo, wygodnie. Oczywiście mamy też fotochromy, moje osobiste fotochromy, to jest na pewno nowość, fioletowe ramki Delty i fotochrom BTL, to jest fotochrom, którego używam, widzicie, on tak do zielonego się tutaj zabarwia. Gdy teraz jest ciemno, to teraz całkiem mocno on się już tutaj ściemnia powoli, on był włożony w walizce, więc teraz go dopiero wyciągam, więc on się już tak zaczyna ściemniać. Jak jest oczywiście coraz jaśniej, jeżeli nie ma słońca, no to on rozjaśnia się znowu do prawie do zupełnie jasnego. Co mamy tu jeszcze? Mamy oczywiście też okulary klasyczne, takie, w których możemy sobie chodzić, casualowe, w których możemy sobie chodzić gdzie tam po rowerze mamy ochotę. Tutaj też jest wybór różnych szkieł, wybór różnych ramek, także można się bawić do wyboru, do koloru. Mamy też okulary Stratos. Tutaj takie z mniejszą ilością widać ramki, samo szkło i tutaj właśnie ten Stratos też to jest akurat fotochrom. Także przez ten czas, przez ten cały rok, przez w zasadzie drugi rok już z rzędu, takie okularki testowałam. Ja osobiście, tak jak już wcześniej mówiłam, jeżdżę w 2 parach szkieł. Co tu mam? O, tutaj mamy do czerwonego jeszcze, trochę już opalcowane niestety, ale też mamy takie, widzicie, czerwone lustro. Jeżeli wejdziecie sobie na stronę Bikeres, to tam będziecie mogli sobie wybrać zarówno właśnie rodzaj ramki, kolor ramki, rodzaj szkła, można sobie dokupywać szkła, można mieć jedną ramkę, można sobie kupić 3 szkła i wtedy stosować je zamienne. Ja z mojej strony oczywiście, tak jak już wcześniej powiedziałam, polecam, robię ten odcinek po to, żeby potwierdzić to, że od 2 lat jeżdżę i od 2 lat jestem bardzo zadowolona z tych okularów. Podsumowanie: fajne okulary, fajne miejsca do jeżdżenia. Życzę Wam tego, żebyście też mogli w takich miejscach takich okularów używać. No i co? Widzimy się, mam nadzieję, w następnym odcinku. Aha, jeszcze na pewno pod spodem oczywiście macie ode mnie kod zniżkowy. Ten cały odcinek jest robiony we współpracy z Bikeres w Krakowie i z Alba Optics. Kod zniżkowy macie pod filmem w opisie. Ja ostatnie już promyki słońca, jutro już wracamy do Polski, także trzeba się jeszcze naładować trochę. Wysyłam Wam to słońce również. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Pa!